Cześć kochani, znowu się spotykamy w ten piękny dzień, bo każdy dzień powinien być piękny. E, Janusz Dąbrowski Was wita, rzecz jasna, na Barwach Zdrowia, na kanale na YouTubie. O czym dzisiaj porozmawiamy? Zapomniałbym od razu na początku. E, Jeszcze nie wiecie, o czym będziemy, znaczy wiecie, o czym będziemy rozmawiać, ale nie do końca. Może, ale już tak z góry nie zapomnijcie wręcz o subach, o jakichś tam lajeczkach, komentach i tak dalej, ale to później, za chwilkę. Natomiast o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? O tym właśnie, że mamy remedium cudowne i wspaniałe na nowotwory. Audycja, oczywiście znacie mnie, wiecie, co mi w głowie gra, co w trawie piszczy, w mojej trawie, w moim ogródku. E, Przeczytam wam dzisiaj w ramach układów Tata czyta dzieciom pewien artykuł, świeżynka, akurat dzisiaj go otrzymałem i dlatego chcę z wami na ten temat porozmawiać. Oczywiście nowotwory. Wiemy, że to jest ogromny problem w tej chwili, ogromny problem, zwłaszcza w Polsce. Nowotwory są, wielokrotnie o tym mówię, drugą przyczyną przedwczesnej śmierci ponad 100 tysięcy, w tej chwili już około ponad 100 tysięcy Polaków. Dane szacunkowe są takie, że rokrocznie w tej chwili zachorowuje około 200 tysięcy ludzi na nowotwory. Z tego połowa umiera w przeciągu roku od momentu zdiagnozowania. 2000 mniej więcej 35 rok, czyli za 10 lat ma być to 300 tysięcy zachorowań rocznie i znowu 50% niestety to są śmierci, czyli około 150 tysięcy. Tych ludzi nie widzimy. Gdyby to było miasto w wielkości mniej więcej Grudziądza, o ile wiem, że Grudziądz, jako to przykład miasta polskiego, liczy około 100 tysięcy ludzi. Wyobraźmy sobie, że w ciągu jednego roku nagle umierają wszyscy mieszkańcy tego Grudziądza czy innego miasta. Nie chcę po prostu zaklinać, rzecz jasna. I wtedy dopiero wjeżdżamy do tego miasta, widzimy jakieś bezdomne psy, koty, o ile przeżyły. I ni żywej duszy, nigdzie. Wszystko milczy. Tak to wygląda. To jest coś przerażającego. I nowotwory to nie jest tylko choroba człowieka, który zachorował, ale to jest choroba całej rodziny. Wszyscy cierpią. E, Nie chcę tego tłumaczyć, bo jeżeli ktoś przeżył to doskonale wie, o co chodzi. Po prostu wie i czuje. I teraz w związku z tym, co możemy robić? Oczywiście od wielu lat mówię, że można z tego wyjść, można dać sobie szansę. Trzeba przede wszystkim po pierwsze nie dopuszczać do rozwoju nowotworu, bo jak mówi jedna z moich znajomych, moja kapitalna wykładowczyni, pani doktor nauk medycznych Brygida Adamek, trzeba mniej więcej 7 do 10 lat, żeby wyhodować nowotwór. I to jest ten czas, kiedy należy podjąć odpowiednie działania. Inna moja znajoma, którą żeście poznali, pani doktor Marta Woźniak, naukowiec, czy też naukowczyni, ale ona tego nie lubi, takich określeń, z Uniwersytetu Medycznego imienia Piastów Śląskich we Wrocławiu, Zakładu Patologii Zwyczajnej i Doświadczalnej. Jak dobrze pamiętam ten zakład, tą nazwę. Więc Marta mówi, żeście poznali ją, że Marta Woźniak, że po prostu nie ma raczej problemów do mniej więcej, mówię o pewne wybrane typy nowotworów. Nie ma problemu gdzieś mniej więcej do około 30 roku życia, bo jesteśmy silni, sprawni, wszystko idzie, mamy zasoby w organizmie, a później między 30 a 50 zaczynają się już stany różnego rodzaju zapalne, bo nie dbamy kompletnie o siebie, a wszelkie stany zapalne, chroniczne prowadzą w rezultacie do nowotworów i najczęściej, przynajmniej w Polsce, u pań to są nowotwory sutka, jajników, u panów to jest przede wszystkim problem stercza i po prostu dodatkowo, czyli prostaty i dodatkowo jelita grubego, ale nie tylko, to oczywiście raki krtani, raki płuc i tak dalej. Tego jest, raki żołądka, tego jest bardzo dużo, glejaki i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, dlaczego glejaki? Dlaczego coraz więcej dzieci choruje w ogóle? To jest po prostu coś strasznego. I teraz, kochani, słuchajcie, więc raz, że oczywiście tutaj trzeba zrobić wszystko, żeby nie dopuścić do rozwoju, w czas powstrzymywać,
po prostu tę chorobę, te wszystkie procesy, które zachodzą, a więc trzeba zadbać o naprawdę ścisłą profilaktykę, ale profilaktyka zależy w jakim ujęciu, co to znaczy profilaktyka, czy tylko chodzi o to, żeby się wcześniej przebadać, dać się zbadać i wykryć chorobę we wczesnym stadium i leczyć, jeszcze o tym będziemy za chwileczkę mówić, czy też po prostu zrobić wszystko, żeby nawet badając się wcześniej, żeby nie wykryto tego nowotworu, bo on u nas nie istnieje. Cały czas pamiętamy, że trwa bezlitosna walka w naszym organizmie, dlatego że pojawiają się oczywiście te komórki nowotworowe. Ja nieraz na szkoleniach różnego rodzaju, webinarach mówię, że słuchajcie, są dwie wiadomości. Jedna to jest bardzo zła wiadomość. A więc tutaj też wam mówię, że przekazuję wam bardzo złą wiadomość. Wszyscy, jak mnie teraz słuchacie, oglądacie, wszyscy wy macie, kochani, komórki nowotworowe w was. I coś trzeba z nimi zrobić. Natomiast jeszcze jest druga wiadomość, bardzo dobra. Wiecie, jaka jest bardzo dobra? Że te komórki również są we mnie. To jest takie bardzo polskie, tak? Czyli dobrze, może mi być źle, ale jest fajnie, jak mojemu sąsiadowi, komuś tam jeszcze też jest źle. O, tu już jest znacznie lepiej. Ja to mówię rzecz jasna prześmiewczo, chociaż to jest taki uśmiech, wiecie, przez nerwy, przez łzy, troszeczkę i tak dalej, przez złość, po prostu czasami wściekłość, tak prawdę mówiąc, my mamy w tej chwili naprawdę ciężką sytuację. Takie są fakty. I dlatego ja nakręcam tę audycję i mówię o tym, o tych wszystkich historiach. Jeżeli sami się nie weźmiemy za siebie, to nikt za nas niczego nie zrobi, to dzisiaj po prostu pokażemy. I teraz przechodzimy do rzeczy, bo ukazał się bardzo ciekawy artykuł, akurat w dniu, w którym nakręcam tę audycję. Akurat znalazłem go tak i od razu mi się zapłodnił mózg. Ja tak nazywam zapłodnienie mózgu. I posłuchajcie, i w tym momencie udostępniam ekran, ażeby znaleźć artykuł i wam przeczytać parę rzeczy. I teraz słuchajcie, więc to znalazłem, bo tak sobie czytam. O, to nie to mnie to nie interesuje. Gazeta.pl oczywiście i tu słuchajcie, jest taki artykuł, jedyna szczepionka przeciwko rakowi. Polacy nie są zainteresowani. Och, jak ci Polacy. Jak widzicie, ten artykuł ukazał się w środę, 22 maja. Jedyna szczepionka przeciwko rakowi. Polacy nie są zainteresowani. Artykuł pani Marty Markiewicz. No i w każdym razie dziś, pisze pani Marta, autorka, dzisiaj mieliśmy się problemem małego zainteresowania w Polsce szczepieniami przeciwko HPV, wirus brodawczaka, w kontekście chorób nowotworowych. Oto najważniejsze punkty materiału. Więc po pierwsze, nowotwory głowy i szyi co roku zabijają ponad 5000 osób. Niestety, pomimo ogromnego postępu, jaki dokonał się w medycynie na przestrzeni 3 dekad w Polsce, 30 lat, nie udało się zmniejszyć śmiertelności pacjentów. Chylę głowę przed ogromnym postępem, jaki się dokonał w medycynie na przestrzeni 3 dekad w Polsce. No i nie udało się zmniejszyć śmiertelności pacjentów, a tyle dobrego po prostu zrobiono. Zdaniem ekspertów jednym z milowych kroków w kierunku ograniczenia zapadalności na raka głowy i szyi jest profilaktyka i upowszechnienie szczepień przeciwko HPV. Więc ja chcę teraz zapytać, co oznacza słowo profilaktyka, a więc chodzi po prostu o zdefiniowanie tego słowa i czy to tylko dotyczy wczesnych badań, wczesnej wykrywalności i profilaktyka obejmuje też upowszechnienie szczepień przeciwko HPV. Dalej. Co dalej? Dlaczego program powszechny szczepień przeciwko HPV nie działa tak, jak powinien? Do końca 2023 roku udało się zaszczepić zaledwie 16% planowanej populacji. W pierwszym kwartale tego roku było zaledwie 3551 osób. To skandalicznie niski wynik. I tak jak dalej, lecimy dalej. Nadzieją na zmniejszenie liczby pacjentów zmagających się z tym nowotworem jest wykorzystanie szczepionek przeciwko wirusowi HPV
który odpowiada nawet za co trzeci nowotwór głowy i szyi. Niestety również w profilaktyce zakażeń HPV odstajemy od Europy i z odsetkiem wyszczepienia na poziomie 16% plasujemy się na szarym końcu Unii Europejskiej. Polska stoi przed poważnym wyzwaniem. Według danych Global Cancer Observatory nasz kraj znajduje się na 29. miejscu pod względem zapadalności na nowotwory, natomiast pod względem śmiertelności plasujemy się już na drugim miejscu. Jak wskazuje profesor Wojciech Golusiński, specjalista otolaryngologii oraz otolaryngologii dziecięcej, do nowotworów głowy i szyi zalicza się te zlokalizowane na skórze głowy i szyi, w jamie nosa i zatokach przenosowych, jamie ustnej, gardle, śliniankach czy krtani. Niestety dane epidemiologiczne nie napawają optymizmem, chciałem powiedzieć organizmem. Polska jest na 7. miejscu w Europie, jeśli chodzi o zachorowalność na najczęstsze nowotwory regionu głowy i szyi, przy jednocześnie bardzo wysokiej śmiertelności szacowanej na około 50%. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów nowotwory głowy i szyi zajmują 6. miejsce, jeśli chodzi o częstość zachorowań. Co więcej, tylko w ostatniej dekadzie wzrost zachorowań osiągnął dynamikę 24%. Niestety, mimo postępu, zaraz jeszcze raz to muszę wytłuścić. Niestety, mimo postępu w medycynie na przestrzeni 3 dekad, liczba zgonów pozostała niezmienna, wskazuje profesor Golusiński. Ekspert przyznał, że wśród głównych czynników ryzyka tej grupy nowotworów należy wskazać napalenie tytoniu, spożywanie alkoholu, onkogenne wirusy, wirusa brodawczaka ludzkiego HPV, wirusa Epsteina-Barra oraz ludzkiego wirusa niedoboru odporności, czyli HIV. Więc ja tylko pytam tak, oczywiście no, pijemy i tak dalej, ale jest sprawa taka, jak to jest z tymi wirusami, to znaczy wirusy jednak powodują, słuchajcie, powodują część chorób nowotworowych. Ja o tym pisałem w mojej książce, czy można uchronić się przed chorobą nowotworową. Mamy dowody naukowe na to, przytaczam tutaj, że wiele nowotworów jest wywoływanych przez różnego rodzaju pasożyty. W tym oczywiście, więc wszelkiego rodzaju czynniki pasożytujące, wirusy, bakterie i robale, między innymi na przykład przywry, ale tu już mniejsza z tym. Dalej, ludzki wirus niedoboru odporności. Zaraz, to jest wirus, a co zrobić, żeby podnieść tą odporność? Tak przy okazji, słuchajcie, ponieważ wiecie doskonale, że odżywianie, suplementacja, w ogóle te sprawy związane ze zdrowiem to jest mój konik. Dzisiaj akurat się spotkałem ze znajomą panią doktor, starszą, w mojej miejscowości, w sklepie. No i razem przechodzimy tam między półkami, wybieramy coś do jedzenia i pani doktor patrzy na jakiś produkt, przegląda, mówi: słuchaj, Janusz, 2 lata używalności, że tak powiem. Ja się śmieję, no, ale to jak długo to może stać, ale to musi być zdrowe, jeżeli to stoi. Nawet żadna bakteria, żaden robal tego nie zje. I ta pani doktor się śmieje, to musi być nackane konserwantami, oczywiście. I teraz pytanie jest, co w związku z tym, co z naszą odpornością. Czyli jeżeli zjadamy takie jedzenie, którego nie możemy nazywać pokarmem, posiłkiem, to w takim razie jak to jest z naszą tą odpornością? Ja w jednej z audycji opowiadałem o tym, co to jest w ogóle odporność, gdzie ona jest, gdzie ten układ odpornościowy się u nas mieści i jak dbać o tą wysoką odporność. I teraz dalej, czytajmy dalej. Szczególne znaczenie w epidemiologii nowotworów ma wirus HPV, czyli wirus brodawczaka ludzkiego. I teraz o co chodzi? Widać to między innymi po zmianie profilu pacjenta. W przeszłości na ten typ nowotworów zapadały osoby w 6-7 dekadzie życia. Czyli osoby, no powiedzmy w moim wieku, tacy faceci 70-letni powiedzmy, o niskim statucie socjoekonomicznym i z dominującymi czynnikami ryzyka, takimi jak alkohol i papierosy. No ja co prawda mam czynnik ryzyka, czyli tę 70 skończoną, ale nie piję, nie palę, no nie piję, no czasami jakieś winko, czasami kieliszek czy 2 wódki, jakieś dobre i to wszystko, ale to bardzo rzadko. No mniejsza z tym, a więc u mnie te czynniki ryzyka są jednak niewielkie.
W tej chwili wśród pacjentów pojawiają się osoby w czwartej, piątej dekadzie życia, niepalący, niepijący, aktywni seksualnie jest dominującym czynnikiem ryzyka w postaci infekcji wirusem HPV, podkreśla otolaryngolog. A jakim to sposobem, tak tylko pytam, bo ja wiecie, no nie mam o tym zielonego wpływu, chwała ekspertom, chwała wspaniałym lekarzom, chwała im, niech oni kurde, przepraszam za to kurde, ale się rozpędzam. Niech myślą, niech badają, niech odkrywają, ale jakim to sposobem tak się rozszerzył ten wirus brodawczaka ludzkiego? Przecież o ile wiem, to dawniej tego nie było. Ja mogę się nie znać na tym, ale może wcześniej, 50-100 lat temu, nie było narzędzi do wykrywania tego i ludzie umierali na tego brodawczaka i nowotwory nim spowodowane, ale nie wiedzieli o tym, nie było to diagnozowane. Jak to jest? No chciałbym się tego dowiedzieć. Mam nadzieję również w waszym imieniu. Teraz dalej. Ekspert dodaje, że objawy w tej grupie są niespecyficzne. To istotnie opóźnia diagnozę pacjentów i bezpośrednio ma wpływ na wyniki leczenia. I teraz dalej. Wcześnie wykryte nowotwory, dzięki profilaktyce, dzięki wcześniejszym badaniom, byle wykryć te nowotwory, pozwalają na niemal całkowite wyleczenie. I tu jest dla mnie pytanie, które również w waszym imieniu zadaję, bo ja nie znam się na tym kompletnie. No nie jestem lekarzem, nie jestem laryngologiem, nie jestem onkologiem i tak dalej. Nie muszę się na tym znać, ale co to znaczy całkowite wyleczenie? Czy to nie jest tak, o czym dalsza część tego artykułu pisze? Podczas gdy nowotwór w zaawansowanym stadium pozwala osiągnąć wskaźnik pięcioletnich przeżyć na poziomie do 25%. Słuchajcie, gdzieś czytałem, może się mylę, może źle to zinterpretowałem, nie wiem, że to całkowite wyleczenie to jest po prostu, jeżeli ktoś chorował na nowotwór i przeżyje 5 lat, to jest całkowicie wyleczony. Jeżeli umrze dzień później z powodu tego samego nowotworu, to znaczy, że on nie chorował na nowotwór. Więc ja zadaję pytanie, czy ja dobrze rozumiem? Może ktoś z fachowców, z onkologów mi to wyjaśni, wytłumaczy, bo może ja się mylę. No nie mam tej wiedzy takiej specjalistycznej. Jak to jest w ogóle traktowane? Tu chodzi również o rządzących YouTube'em i tak dalej. Ja tylko zadaję pytania, bo chcę się dowiedzieć i przytaczam w tej chwili artykuł prasowy dotyczący tej bardzo poważnej sprawy. Uczymy się, edukujemy się. To też jest moja rola, że ja tu czytam, i przytaczam i tak dalej. Chciałbym po prostu wiedzieć. Dalej. Problemem w Polsce jest to, że nowotwory te diagnozowane są najczęściej w trzecim lub czwartym stadium zaawansowania, co przekłada się bezpośrednio na niską szansę wyleczenia. Leczenie obciążające dla pacjenta, długie i kosztowne pobyty na oddziałach onkologicznych i niską jakość życia po leczeniu. Dodaje profesor Golusiński. To znaczy życie po leczeniu czy po wyleczeniu. Też się zastanawiam, jak to rozumieć te słowa. No dobra, zostawmy, może nam ktoś to wytłumaczy. Wskazuje również, że często w tej grupie pacjentów chorzy, którzy osiągają remisję, to jest wyleczenie, często nie wracają do aktywności zawodowej. A to zaraz, ale dlaczego nie wracają do aktywności zawodowej? Doszło do remisji, to jest wyleczenia i co? I oni się nie nadają nie są aktywni zawodowo, czyli są jakby niepełnosprawni? Nie bardzo rozumiem, o co tu chodzi. Dobrze. Zdaniem ekspertów, jednym z milowych kroków w kierunku ograniczenia zapadalności na raka głowy i szyi jest profilaktyka i upowszechnianie szczepień przeciw HPV, czyli wirusowi brodawczaka ludzkiego. Szczepienia te dostępne są zarówno w ramach refundacji aptecznej, preparat jest bezpłatny dla dzieci od 9 do 18 roku życia, jak również w powszechnym programie szczepień, którym objęto młodzież, która kończyła 11 lat, ale jednocześnie nie miała 14 urodzin. Niestety dotychczasowy poziom wyszczepienia nie plasuje Polski w czołówce państw dbających o profilaktykę onkologiczną. No kochani, my Polacy musimy się wziąć w końcu do kupy? Nie wiem. No wstyd w całej Europie, że tak mało jest u nas wyszczepień.
I teraz dalej konkluzja z artykułu. Od maja 2020 roku w całym kraju wykonano 259 851 szczepień, 581 szczepień w ramach publicznych źródeł finansowania, z czego no tutaj podana jest prawie 100 tysięcy mężczyzn i ponad 100, prawie 165 tysięcy kobiet. Najwięcej szczepień wykonano w województwach śląskim, 31 632, mazowieckim, wielkopolskim, podczas gdy na drugim biegunie znalazły się województwa opolskie 6129, lubuskie oraz podlaskie. Mnie to bardzo interesuje, bo jestem z Podlasia. Na Podlasiu 7349. O Boże, wyprzedziliśmy opolskie i lubuskie. Wylicza Karina Szewczyk, zastępczyni dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia. No słuchajcie, Podlasiaki, Boże Święty, ja tu mieszkam, no będę szerzył tą wiedzę, może ludzie zaczną się szczepić, to wstyd, Podlasiaki, a może to ja coś robię takiego, że ludzie tutaj swoją samoobecnością jakoś tak negatywnie wpływam na tych ludzi, albo ci ludzie są po prostu zwyczajnie, przepraszam Podlasiaki, moi kochani, moi krajanie, kuzyni i ziemniaki, jak to mówią tutaj na tych stronach, ale może my to jesteśmy albo prymitywni, albo jesteśmy jakimiś szurami, jakimś, wiecie, co to te czapeczki te aluminiowe, jak to, foliarzami, że nie chcemy się szczepić albo nie rozumiemy, to znaczy z naszą edukacją, wychowaniem prozdrowotnym jest bardzo, bardzo źle, oj źle, oj źle, oj źle, oj źle i tak dalej. I teraz co dalej? Dlaczego program powszechnych szczepień przeciwko HPV nie działa tak, jak powinien? Do końca 2023 roku udało się zaszczepić zaledwie 16% planowanej populacji. W pierwszym kwartale tego roku było to zaledwie 3551 osób. To skandalicznie niski wynik. Tych statystyk nie można jednak uznać za sukces. A przedstawiciele pacjentów mówią wręcz o porażce. Zaraz, przedstawiciele pacjentów? A kto to są ci przedstawiciele pacjentów? Bo ja o czymś takim nie słyszałem, jeśli nikt się do mnie nie zgłosił, nie pyta mnie o zdanie, nie szkoli mnie, nie edukuje. Co za przedstawiciele pacjentów? Mówią wręcz o porażce i potrzebie zmian w funkcjonowaniu profilaktycznego programu. Więc ja znowu pytam, kochani moi, ja czytam tylko ten artykuł, no i zadaję pytania, no chcę się dowiedzieć, jak to jest. Może jestem głupi, brakuje mi wiedzy, ni kumaty, ni czytaty. Nieważne, tam napisałem to książkę, jak można uchronić się, to takie jakieś wypociny pewnie są. Więc no te 25 lat, że tym się zajmuję, profilaktyką zdrowotną, tym, żeby nie dopuścić do choroby, a nie tym, żeby się wcześniej zbadać i stwierdzić, o jest choroba, to się teraz leczymy. A więc może czegoś nie rozumiem kompletnie. No taki wiecie, no z Podlasia prosty chłop, no więc co tam mogę rozumieć, no. Więc posłuchajcie. Więc jeszcze raz powtarzam, to skandalicznie niski wynik, biorąc pod uwagę populację liczącą 800 tysięcy dzieci z roczników, które kwalifikują się do realizacji programu profilaktycznego. Czyli profilaktyka polegająca na szczepieniu wyłącznie. Jako Onkofundacja Alivia podjęliśmy decyzję o uznaniu kwestii szczepień przeciwko HPV jako strategicznego obszaru działań dla naszej organizacji. Nie wyrażamy zgody na dalsze funkcjonowanie programu szczepień przeciwko HPV w takiej formule i uważamy za kluczowe podjęcie wszelkich działań, które pozwoliłyby na przełamanie tej bezsilności i niemocy systemu, z jakimi mamy do czynienia, wskazała Joanna Frądczak-Kazana. Ja też tak uważam, że podjąć trzeba jakieś działania prawdziwe, profilaktyczne, żeby dzieciaki nie chorowały, nie roznosiły tej choroby. Niedawno słyszałem od mojego znajomego lekarza parę miesięcy temu, wiesz, Janusz, jakie problemy w tej chwili są. Ludzie nie chcą szczepić dzieci. No dziewczynki jeszcze jakoś tam się szczepią przeciwko HPV, wirusowi brodawczaka, ale powinniśmy szczepić chłopców, bo przecież to oni są roznosicielami tej choroby i będzie, wiecie, bara, bara, seks, bunga, bunga i te chłopaki zarażą po prostu dziewczyny. Dlaczego program powszechnych szczepień przeciwko HPV nie działa tak, jak powinien?
Joanna Frączek-Kazana wskazuje, że dane NFZ pokazują, że zaledwie 15% placówek podstawowej opieki zdrowotnej przystąpiło do jego realizacji. To jakiś błąd w tym tekście. Do realizacji tego programu. Zaapelowało również do resortu zdrowia i Ministerstwa Fundacji o podjęcie pilnych i odważnych decyzji związanych z kontynuacją szczepień i rozszerzenie. Jednym z postulatów jest wzmocnienie edukacji. Ludzie, jestem jak najbardziej, popieram, nieprawdopodobne wzmocnienie edukacji, ale dalej i wprowadzenie szczepień do szkół. Aha, czyli edukować w tym, żeby wprowadzić szczepienia. Okej, w porządku. Cudowne rozwiązanie, przyznacie. Jak mamy osiągnąć cel zaplanowany w Narodowej Strategii Onkologicznej? Zaraz, jest taka strategia onkologiczna, ja pisałem o tym w mojej książce. Nawet polski Cancer Plan jest, na 30 chyba 3 punkty, jak dobrze pamiętam, nie chcę teraz sięgać do książki. I z tego chyba 2 punkty dotyczyły, słuchajcie, to tylko tego, żeby nauczyć trochę nas, potencjalnych pacjentów, jak mielibyśmy dbać o siebie. A reszta to są zakup maszyn, szkolenie personelu medycznego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Więc jak mamy osiągnąć cel zaplanowany w Narodowej Strategii Onkologicznej, który zakłada poziom wyszczepienia na poziomie 60%? Poziom wyszczepienia na poziomie 60%, no to takie masło maślane. 60% w populacji dziewcząt i chłopców w wieku dojrzewania. Pyta retorycznie przedstawicielka pacjentów. Pyta nas przedstawicielka pacjentów, czyli gdzieś tam ta pani Joanna Frączak-Kazana jest moją przedstawicielką. Boże, dobrze, że ja poznałem chociaż jej nazwisko i imię, to przynajmniej wiem, do kogo się udać z prośbą o jakieś konsultacje, pomoc. To jest fantastyczne. Podziwiam ludzi, którzy pracują dla nas z dużym wysiłkiem, starają się. Nawet kiedy my śpimy, to oni nie śpią, oni pracują dla nas i tak dalej, i tak dalej. Dalej. Dodała, że w ostatnich dniach wspólnie z Fundacją Sexit.pl Aliwia zaapelowała do decydentów o realizację 5 postulatów, wśród których znalazło się wprowadzenie długofalowego programu szczepień przeciwko HPV w szkołach, aktywny monitoring realizacji szczepień. Zaraz. Co to miałoby oznaczać aktywny monitoring realizacji szczepień? Myślę, że tutaj rodzice, no myślcie rodzice, bo będą monitorować. Ja myślę, że warto monitorować i warto, no w końcu wy rodzice jesteście odpowiedzialni za własne dzieci. Uwaga. Oraz uproszczenie dla placówek podstawowej opieki zdrowotnej procedur przystąpienia do realizacji programu szczepień. I tu jeszcze cytat na koniec. Szczególne znaczenie w epidemiologii nowotworów ma wirus HPV. Widać to między innymi po zmianie profilu. Słuchajcie, już to było, więc szczególny cytat na koniec. Autorka tutaj, że tak powiem, wyjęła i jeszcze raz, żeby to dokładnie wybrzmiało. To jest koniec tego całego artykułu. Kończę udostępnianie. Jak widzicie, świetny artykuł, bardzo odkrywczy, alarmujący o tym, że niebezpieczeństwo, wiecie, aż dzwoni. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby tylko po prostu, żeby temu zapobiec. Ja tak myślę, że jest tak, że jeżeli tak źle jest ze szczepieniami przeciwko HPV, bo tylko 16% splanowanych, to jest tragedia w ogóle. Co ci w ogóle rodzice, gdzie oni są w ogóle? Co to są za tempole jacyś w ogóle? Nie dbają o własne dzieci. To ja myślę, że może zorganizować akcję taka, jak była w idiokowidozie, taka, wiecie, może jakieś wakcynobusy, może jakieś tam namioty porozstawiać i przy szkołach. A ja mam pomysł. Słuchajcie, ja myślę, że trzeba byłoby przeszkolić nauczycieli, zorganizować rady pedagogiczne, nauczyć nauczycieli po prostu szczepić dzieci i w porozumieniu oczywiście z rodzicami. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że wszystkie dzieci są nasze. To nie jest tak, że dzieci są rodziców, tylko wszystkie dzieci są nasze. Dzieci są przede wszystkim państwa.
i myślę, że trzeba byłoby zwołać jakieś posiedzenia trójek klasowych, nie wiem jak to w tej chwili w szkole jest, za moich czasów to były trójki klasowe, może rad rodziców, może po prostu, wiecie, ja wiem, że zdarzają się tempole, tacy trochę jak ja na przykład, którzy czegoś nie rozumieją, ale ja się chętnie uczę i szybko się uczę, więc gdyby mnie zaczęto zapraszać na takie wywiadówki, że przeszkoleni nauczyciele szkoliliby rodziców, aha, można byłoby nauczyć rodziców, żeby oni podawali szczepionki dzieciakom przeciwko HPV. Słuchajcie, rozwiązań jest mnóstwo. Może te moje pomysły nie są najszczególniejsze, ale może wymyślicie. A, jeszcze jedna sprawa. Wiem, że w tej chwili już powstają szczepionki e, przeciwko nowotworom typu mRNA. Myślę, że warto byłoby poczytać na ten temat, też zaznajomić się, bo to jest najnowocześniejsza szczepionka. Jak ja się szczepiłem, byłem małym dzieckiem i mnie szczepiono, ja pamiętam jak mnie szczepiono, miałem chyba około 3 lat, czy może 2 lat, ale pamiętam. Siedziałem na takim wysokim stołeczku i pani w białym kitlu, czyli pielęgniarka, coś mi robiła, co mnie bolało, czyli nacinała, czyli szczepiła przez tak zwaną skaryfikację, czyli nacinała mi skórkę i tu były wszczepione, że tak powiem, te pierwsze zarazki, załóżmy. To był inny typ szczepionek, to były prymitywne bardzo szczepionki. Dzisiaj mamy bardzo nowoczesne szczepionki. I jeżeli ktoś gada tak gęga na temat tego, że są nopy, nawet po wielu latach są nopy, że szczepionki potrafią wywoływać celiakię, albo alergię i astmę, albo cukrzycę typu 1, to jest jakieś gadanie chyba głupców. Oni się nie znają na rzeczy. No przecież fachowcy, eksperci i naukowcy opracowują te szczepionki i te szczepionki na pewno są bezpieczne. No z artykułu nawet o tym mowa, jeżeli chcą szczepić te dzieci, 800 tysięcy dzieciaków w Polsce, to to dzieci muszą być bezpieczne, więc te szczepionki muszą być bezpieczne. I kochani, no więcej jakiejś wiary, więcej pewności, że system o nas dba, że wszystko będzie dobrze. No i co? I z tym was zostawiam, z tą, żebyście byli pewni, że system o nas bardzo, bardzo, bardzo dba. My, a tak przy okazji w ogóle, to Polska i Bułgaria przodują na całym świecie, bo my to zaczynamy wcześniej dbać o te nasze dzieci, bo w pierwszej dobie życia już powiedzmy dzieci podaje się tam różne, ja to nazywam szczypiorek ze śmietanką, po to, żeby zwiększyć odporność organizmu. Tylko Bułgaria i Polska na świecie. I dlatego nasze polskie dzieci są po prostu w czołówce najzdrowszych dzieci na świecie. Wytrzaskałem się, kochani, ale myślę, że w dobrym celu, bo chwalę ten artykuł, te treści, które tam są. Naprawdę trzeba dbać o profilaktykę, o wczesne badania. Ta furda, inne tam te profilaktyczne działania, tam zapobieganie jakimś chorobom. Grunt, żeby wcześniej wykryć. To wtedy mamy szansę, nawet jak mamy leczenie, że wyleczą nas. To znaczy 5 lat upłynie i w ciągu tych 5 lat będziemy zdrowi. A nawet jak dzień po, nie wiem, może ja źle myślę, nie mam pojęcia. Niech mnie ktoś oświeci. No, ja tylko przytaczam jakieś takie, może bzdury plotę, no nie wiem. Ale jak nawet ktoś umrze dzień po z powodu nowotworu, to chyba innego, nie wiem czy tego samego, ale to się już nie liczy jako nowotwór. Więc kochani, no widzicie, no przepraszam, no namieszałem wam w głowach, no i w zasadzie nie wiem jak to odkręcić, ale już niech idzie, no wy sami jesteście inteligentnymi ludźmi, tu nie ma inteligentnych, nieinteligentnych ludzi na tym kanale, więc zrozumiecie na pewno ten mój przekaz, to dobro, które płynie z tego artykułu. Może ja coś namieszałem, jeszcze raz bardzo przepraszam, jeżeli czegoś nie zrozumiałem, coś pokręciłem, ale czytajcie samodzielnie, bo ja link do tego artykułu tam na dole też podeślę wam, żeby to było, żebyście mogli się sami zapoznać i może zgłosić się do tych rzeczników praw pacjenta, tych ludzi, którzy nas chronią. Niebiosa, jak dobrze, że są tacy ludzie, którzy nas chronią, którzy o nas dbają, rzecznicy praw pacjenta. No no, coś jest dla mnie coś niezbywałego. Ja podziwiam tych ludzi, którzy tak o nas dbają, którzy tak się starają o nas, tak pracują dla nas,
To jest niezwykłe. Kochani, no, przyznam, że aż się wzruszyłem. Posłuchajcie, jeżeli ta audycja spodobała się, mimo tych moich jakichś przekręceń, może niezrozumień, to jednak proszę o lajki, o suby, jakieś komentarze. Tylko takie, wiecie, takie dobre komentarze, takie nieobrazoburcze. No, nie chciałbym, żebyście tam dowolali systemowi, bo system o nas dba, naprawdę system dba. Zostawiam wam z tą najlepszą myślą. Papatki, wszystkiego najlepszego. Papa. Do następnej audycji. Pa.